Ta historia ma miejsce w alternatywnym multiversum, w którym Saiyanie rozmnażają się na potęgę. W ten sposób powstało wiele sajańskich kolonii, a wszystko było możliwe dzięki dobrej administracji obecnego króla Saiyan. Wszystko zaczęło się, gdy obecny król wysłał 800 tysięcy... Kurwa, coś dużo! 800 tysięcy Saiyan na ziemię w celu poszukiwania... Skąd on wziął tyle Saiyan? Gdy obecny król wysłał 800 tysięcy Saiyan na ziemię w celu poszukiwania i zabicia księcia Vegety. Jednakże Goku i Vegety nie ma już na ziemi, ponieważ podróżujesz... Ja podróżuję. Chyba oni podróżują. Przez kosmos w poszukiwaniu większej mocy i technik. Teraz odpowiedzialność związana z ochroną wszechświata spoczywa na Gohanie, Trunksie i... I kim? Możemy się tylko domyśleć, chociaż nawet nie musimy się domyślać, bo na tej drugiej stronce jest ten opis tutaj wydrukowany. I tutaj jest na samym końcu napisane Gohan, Trunks i Goten, czyli chodziło o Gotena. No nie zmieściło się tutaj jeszcze, Goten się jeszcze nie zmieścił. Zresztą i tak dodałem tutaj troszeczkę od siebie, bo to ostatnie zdanie, no składnię angielską to tak średnio najeża. Tak czy inaczej, witam was prawdopodobnie w pierwszym i ostatnim odcinku. Być może będzie to jeden z dwóch odcinków, nie sądzę, żeby te rozdziały były długie, także jeśli będę się dobrze bawił i jeśli wam ta manga się spodoba, od razu wam mówię, że nie czytam jej na serio, to zobaczymy, jak dalej wygląda historia w mandze Dragon Ball West. Saga Nowych Saiyan. Manga rysowana i napisana przez użytkownika Felipe Batista da Cunha. Batista Bomb, można byłoby powiedzieć. Batista zrzucił nam tu prawdziwą bombę, a mi jakiś czas temu wysłał ją Mike, czyli mój kumpel, mój moderator, którego serdecznie pozdrawiam. Mike jakiś czas temu wysłał mi link do tej mangi i powiedział, żebym to przeczytał, bo to jest coś, co mi się spodoba. Także wiem, że tytuł tego filmu, bo ja już myślę, że tytuł tego filmu już mam w głowie, ale czy to będzie prawda? Czy to będzie faktycznie najgorsza manga Dragon Balla fanowska, jaką przeczytam w życiu? Zobaczymy za chwilę. I od razu chcę powiedzieć jedną rzecz, a w zasadzie nawet dwie rzeczy na start. Pierwsza jest taka. Ja szanuję wszystkich, którzy coś tworzą, ok? Szanuję, naprawdę. Pana Felipe Batista da Cunha bardzo szanuję, że to stworzył, ponieważ to naprawdę wymaga jakiegoś samozaparcia, jakiejś ambicji, żeby usiąść, napisać coś, narysować, wrzucić to w internecie. No jeszcze jak zobaczyłem w ogóle, że tutaj, zobaczcie, na jego profilu można wejść, tutaj kliknąć i on wrzuca tutaj posty. To jest akurat ze stycznia 2023 ostatni post, ale poprzedni jest z grudnia 2022. Witam wszystkich i tak dalej. Jak się wam podobało? Dziękuję za waszą uwagę. No ta manga ma bardzo mało wyświetleń. Ta manga ma 386 wyświetleń w ogóle na tej stronie. Nie wiem, czy ona widnieje jeszcze na jakiejś innej. Być może to powinniśmy brać pod uwagę jakąś skumulowaną liczbę, ale do czego zmierzam? Szanuję, że Felipe coś takiego zrobił. Ja myślę, że bym nie zrobił lepiej. Nie wiem, bo nigdy mangi nie rysowałem, ale nie mam zamiaru tego robić, więc oczywiście staram się nie robić tego prześmiewczo. Aczkolwiek nie trzeba być piekarzem, żeby ocenić smak chleba, więc ja tutaj będę bardzo sprawiedliwy, dobrze? Zresztą, z historii już znacie, jesteśmy wrzuceni do świata, w którym Saiyanie się rozmnażają na potęgę, no i coś się okazało chyba, że Vegeta jakieś ma grzeszki ze swoimi uszami, że obecny król Vegeta, być może to jest w sumie jakiś inny król, może nie ojciec Vegety, wysyła 800 tysięcy osób, Saiyan, na ziemię. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli wam się spodoba, to czekam oczywiście na odzew w komentarzu. Rozdział numer 0. Super Saiyanin 5. No i zajebista okładka na sam start. Tutaj mamy Vegetę z ogonem w ogóle i Goku też z ogonem. Także zobaczmy, gdzie wrzuci nas ta historia. Historia wrzuca nas do wymiaru Ozaru. Jesteśmy w wymiarze Ozaru, proszę bardzo. Czy jakbym chciał znaleźć tę grafikę w Google Grafika, to bym ją znalazł, czy nie? Jesteśmy, moi drodzy, w wymiarze Ozaru. Czyli czy to jest nazwa tego multiversum, o którym tutaj mowa? Może to jest tak, że w tej rzeczywistości Saiyanie faktycznie nigdy nie zostali zabici i że jest ich na tyle dużo, że oni opanowali cały wszechświat i teraz ten wszechświat, ta rzeczywistość nazywa się rzeczywistość Ozaru. Zobaczymy, jak to wygląda. Mamy pierwsze dialogi, proszę państwa, zobaczmy, jak tutaj się to zawiązuje. Vegeta, musimy wrócić do naszego wszechświata teraz! Do armii 8... Do armii 8... To jest, kurwa, to są emocje na poziomie Adachobols. Póki co. Do armii 800 tysięcy Saiyan, którzy lecą w stronę Ziemi. A to jest Son Goku, tutaj mamy podpis. Musimy zaradzić na to niebezpieczeństwo o skali multiwersalnej. I nagle widzimy księcia Vegetę.
i jego mimikę, która niezmienna jest od 2 paneli. Nie spiesz się, Kakarocie. Multiversum ma Gohana, który może ochronić ciebie. Chłopaki też mogą pomóc. Chłopaki w sensie, że chyba Goten i Trunks, prawda? To będzie dla nich nowe doświadczenie, żeby przetestowali ich nowe moce. W końcu nie będą musieli polegać na innych ludziach przez całe swoje życie. Czyli myślę, że chodzi tutaj o Gohana, Gotena i Trunksa, tak jak tutaj nam kolega Filipe to pisał w opisie na początku, także Goku już o tym wie, zobaczcie, oni o tym wszystko wiedzą, że już 800 000 Saiyan leci na ziemię. To mi się podoba, zostaliśmy wrzuceni automatycznie do betoniarki, to nawet nie jest jakiś, nie jesteśmy zanudzani jakąś historią, nie jesteśmy zanudzani żadnym wytłumaczeniem. Goku i Vegeta już wszystko wiedzą, jesteśmy w betoniarce, która jest, wskoczyliśmy nawet do tej kręcącej się betoniarki, ona nawet nie rozpoczynała z nami w środku. To mi się podoba, Vegeta w ogóle tutaj dalej nie zmienia. Co to za Amogus, kurwa, tutaj się pojawił? Let me remember you. Remind you chyba tutaj powinno być, żeby mi przypomnieć. Pozwól mi przypomnieć. Mój ojciec, król Vegeta, oddał swoje życie, żeby ochronić wszystkie warstwy kreacji. Jego największym życzeniem było to, żeby następna generacja była wystarczająco silna, żeby podtrzymać tę ochronę. Okej, czyli król Vegeta oddał swoje życie, żeby chronić wszystkie warstwy stworzenia i jego największym życzeniem było to, żeby następny... Sorry, kurwa, ale naprawdę, ta betoniarka się dla mnie za szybko kręci. Muszę troszeczkę skupić się na tym, co ja czytam. I jego największym życzeniem było to, żeby następne pokolenia były tak silne, żeby podtrzymać tę ochronę nad tymi warstwami stworzenia. Cokolwiek to znaczy. No i mamy tutaj 3 postacie z Among Us, a w zasadzie 3 bluzy tutaj. Białą, czerwoną i niebieską. I to Vegeta cały czas mówi, możemy to poznać po tym obrazku tutaj, po tej główce Vegety. Even he being the first Saiyan. Co? Nawet on, będąc pierwszym Saiyaninem stworzonym przez stworzyciela rasy. Nawet będąc jedynym w całym pokoleniu, który osiągnął formę Super Saiyanina 7. Super Saiyanina 7. To Super Saiyanin 7 to może chodzi o to, że bluzę zakłada. Ich wielka moc zawsze była używana do ochrony tych, którzy byli uciśnieni przez niewolnictwo uprawiane przez tych 3 specjalnych królów piratów. Gold Roger, Luffy i kto jeszcze? Ja pierniczę, 3 specjalnych królów piratów. Ja chciałem kiedyś mieć crossover między Dragon Ballem i One Piece, ale nie sądziłem, że to nadejdzie w takim momencie. Czyli to są specjalni królowie piratów, którzy uprawiali niewolnictwo. I nawet Super Saiyanin 7, król Vegeta, stworzony jako pierwszy przez stworzycieli rasy Saiyan, nie był w stanie... Okej, mocno się zaczyna. Idziemy dalej. No. Położył końca temu niewolnictwu. Zabił 2. O, już zabił 2, to został tylko ten czerwony król piratów? Wszechświaty, a nawet multiversa istnieją dzisiaj, ponieważ mój ojciec oddał swoje życie, żeby ochronić te stworzenia. Aha, czyli ojciec Vegety był Super Saiyanem 7 i poświęcił się, żeby zabić tych 2 królów piratów i to dzisiaj pozwala nam wszystkim spokojnie żyć. No powiem wam... Nie zwalniajcie tej betoniarki. Ta odpowiedzialność, którą ma teraz, jest naszą odpowiedzialnością. Musimy być wystarczająco silni, żeby chronić te wszystkie kreacje, to całe stworzenie. Ponieważ jeden z piratów jest nadal żywy. Nie wiemy, jakie są jego kolejne ruchy. Vegeta tutaj, no powiem wam, że Vegeta jest bardzo poważny, mówiąc te słowa. Nawet nie mrugnie. Ta kosmiczna wojna, która trwała 1000 lat. Mój ojciec wziął za nią odpowiedzialność. Sam! I teraz każdy Saiyanin musi mieć swoją własną odpowiedzialność, żeby chronić te wszechświaty. Trenowaliśmy przez ponad 500 lat, a nawet nie wymasterowaliśmy jeszcze pierwszego etapu. Nasze formy Super Saiyana 5 nie mogą być użyte we wszechświecie, multiversum, hiperversum i tak dalej. Czym jest hiperversum? Ponieważ przestrzeń nie podtrzymuje rozmiaru siły, to oni są tak silni, że nawet nie mogą używać tych transformacji, bo u multiversum, nawet hiperversum by tego nie wytrzymało? No to gdzie oni trenują w takim razie? Nasz trening w tym momencie jest priorytetem. Nasza forma Super Saiyana 5 jest nadal w etapie pierwszym. Są 3 etapy od tej transformacji. Ja pierniczę.
Super, oni w ogóle, oni od razu dostali Super Saiyana 5. No pan Felipe tutaj wrzuca nas naprawdę na głęboką wodę. Zobaczcie w ogóle te dymki, w których Vegeta mówi, on to jakby krzyczał. Albo tak jakby, nawet nie ma, to nie są dymki, to są jakby takie bańki informacyjne, jakby on wysyłał te dialogi do naszego umysłu bezpośrednio. Może oni są w jakiejś wyższej stanie świadomości z Goku i oni nie rozmawiają ze sobą mówiąc, tylko telepatycznie porozumiewają się. Mój ojciec zawsze mnie tutaj przynosił, żebym zobaczył jak trenuje. Nauczył mnie jak wchodzić tutaj i wychodzić. Nie mogę marnować czasu, czyli oni są faktycznie w jakimś innym wymiarze. To, aha, odtąd się czyta, okej. To jest jedyne miejsce, które jest w stanie wytrzymać naszą moc. To jest wymiar Ozaru. To jest wymiar Ozaru. Najbardziej niesamowity wymiar, który został stworzony przez stworzyciela sajańskiej rasy. To rasa Saiyan została przez kogoś stworzona jeszcze? Niesamowite, Vegeta. Twój ojciec praktycznie dał początek całej sajańskiej linii ze wszystkich światów. No dobra, masz rację. Wróćmy do treningu. Goku jest pod wrażeniem, powiem wam, nie mniejszym niż moje, bo to, co się tutaj... czego dowiedzieliśmy? Super Saiyanin 7. Ojciec Vegety jest stworzycielem wszystkich Saiyan. Jesteśmy we wszechświecie Ozaru, który nie jest w stanie... Idziemy dalej. Zobaczmy, co tu się będzie dalej działo. Czy zobaczymy jakąś akcję, czy będziemy tak te dymki obserwować? Nie żeby historia mnie nie wciągnęła, bo... No dobra. Nowy król wysłał tę armię, żeby mnie zabić. Rozśmiesza cię pewnie to, co? Pendencies. O kurwa, no tutaj taki słownik, że ja nie wiem. Wkrótce ustalimy nasze pensje, pomimo tego, że mój ojciec wybrał cię przez przypadek? Mówi Dobrze przetłumaczyłem. Pendencies. No mówię, że ja nie znam. Ojciec Vegety wybrał Goku przez przypadek? Na następcę może jakiegoś? Nadal mam prawo do tronu. Ty nie jesteś z królewskiej rodziny. I nadal mam... Aha! Nadal mam dowód mojej niewinności. Czyli Vegeta tak naprawdę został oskarżony o coś, czego nie zrobił i przez to nie może przyjąć tronu? Więc Goku go przejmuje? Najgorzej. No po prostu najgorzej. Zobaczymy, co Goku na to powie, cwaniaczek. Zobaczymy, co powie, no. Vegeta. Pomogę ci udowodnić swoją niewinność. Będziesz w stanie stać się królem wszystkich Saiyan. Ale to nie będzie łatwe. Masz tylko swoje słowa. Będziemy potrzebowali dowodu. Chyba tutaj chodzi mu o to, że będą potrzebować wielkich, ostatecznych sfer, które są większe niż wszechświat, bo jeśli nie będą ich mieć, to nie będą mieli dowodów na niewinność Vegety. Czy Vegeta jest winny? Czy nie jest winny? Jaki Vegeta tu jest? Ależ on jest... O kurwa, to jest ziemia normalna, patrzcie, tu Europa jest. To be continued, add a comment. Nie mogę zostawić komentarza, bo muszę się zalogować. No dobra, to zobaczmy, jak wygląda następny rozdział. To jest za krótkie, żebym ja to zostawił naraz. O, jest kolejny rozdział na tej samej stronie, elegancko. O, jeszcze zostało tutaj poprawione! Gohan, Trunks i Goten. Ale nadal ja podróżuję przez kosmos, no to tak... Okej. Jest drugi rozdział. A w zasadzie to był rozdział 0, to co do tej pory przeczytaliśmy. Teraz jesteśmy w rozdziale 1. Czy ten taboret naprawdę nie wytrzymuje tego ciśnienia? Ja już tak się rozjeżdżam na tym taborecie. Rozdział 01. 800 000 Saiyan przybywa na Ziemię. Ale Ziemia. Taka niewinna. Zobaczcie, jak ona niewinnie wygląda. Nie spodziewa się takiego nalotu. Vegeta, wkrótce zapłacisz za swoje zbrodnie. Saiyanie, których zamówiłem... Saiyanie, których zamówiłem, lecą szybciej niż The Light. Higher than the light. Co to? Król Saiyan jest z Jamajki? Higher than the light. Bomba klat. Lecą szybciej niż światło? No nieźle. Ale nie wiedzą, że Vegeta jest w wymiarze Ozaru. A, Vegeta jest krok przed nimi. Jacy Saiyanie tutaj są, patrzcie jacy oni są, no w końcu dostajemy jakieś obrazki. Te galaktyki są niczym, ale kurzem przed moją mocą. Nie obchodzi cię to, żeby chronić mojego króla. Chłop tutaj naprawdę taką ma trójkę na szynach, jeśli chodzi o angielski, ale chodzi chyba mu o to, że nie zatrzymają się tylko na jednej galaktyce. Po prostu chcą lecieć na Ziemię, tak? Chcą lecieć na Ziemię, a tutaj chłop jest ewidentnie zdenerwowany, jakiegoś kiblasta tutaj wypuszcza. Ale co to jest za forma w ogóle? To jest chyba Super Saiyan 5, chyba że to jest Super Saiyan 7, jeśli jakiegokolwiek kiedyś widziałem. Nie! Zniszczył te wszystkie galaktyki jednym kiblastem?
Ale jak on to zrobił? Strzela kiblastem, patrzcie. Tu leci on, bum, galaktyki wybuchają. O nie! O, jeszcze storyteller, czyli narrator, rozumiem, czyli rozumiem. Więcej niż 700 milionów galaktyk zostało zniszczonych jednym atakiem. No to jak Vegeta chce to przetrwać? Jak on galaktykę zniszczył? 700 milionów galaktyk zniszczył jednym atakiem? Ziemia już po prostu poci się na samą myśl przyjęcia takich gości. Goku i Vegeta nie dogadują się dobrze, co? Goku and Vegeta don't get along. Goku i Vegeta nie dogadują się dobrze? Znajdź więcej w Ziemi? Chodzi o to, że nie ma ich na Ziemi chyba, może o to chodzi, tak? Że nie ma ich na Ziemi, bo podróżują przez kosmos. No to jest to, co było napisane na początku, tylko że jeszcze inaczej. Ty, lecą po mnie. I swoją drogą, jesteśmy na świętej planecie, jakby kto pytał. O, Elder Kaioshin! Ciekawe, co on mądrego powie w tej mandze. Leci 800 000 Saiyan na ziemię! Chłopie, ja to wiedziałem, zanim zacząłem czytać tę mangę. Teraz ochrona wszechświata spoczywa na barkach Gohana, Trunksa i Gotena. To też wiedziałem, zanim przeczytałem mangę, ale dziękuję. Supremo Senior Kaio! Zostaliśmy wrzuceni tutaj w piękną jakąś łunę, w chmurę pyłu kosmicznego. Dziękuję. Idziemy dalej. Tutaj jesteśmy wrzuceni w kolejną. Czy to jest... nie, mimo wszystko może jakiś tutaj jest wybuch chyba, czy nie? Jest jakiś wybuch? Tu jesteśmy wrzuceni... Ależ patrzcie, jakie tutaj wizualizacje. Ja pierniczę. Powiedzcie mi, kiedy ostatni raz Toyotaro, albo Poison Labo, albo Young Gigi, albo ktokolwiek inny narysował tak piękną ziemię. Czekam. No nic nie słyszę. No i tak właśnie myślałem. I tu normalnie widać Amerykę Południową. Tu są Andy. Ci w Chile to mają przesrane, no nie? Takie długie państwo, króciutkie. Wiecie, ostatnio sobie wskoczyłem na Google Earth i sobie tam popatrzyłem. Santiago bodajże to jest stolica Chile, prawda? No, powiem wam, że to nie jest jakieś duże miasto. To jest, no kurwa, tak teraz patrzę, że jednak jest duże, 5 milionów, ale ja tak patrzyłem na Google Earth, na jakąś tam infrastrukturę, to nie wiem, to nie robiło aż takiego dużego wrażenia. To be continued? No w takim momencie kończysz? Felipe, dear Felipe, please, nie rób mi takiego cliffhangera, no chyba ja będę musiał faktycznie skończyć w tym momencie, powiem wam. Ważne, że się stara, prawda? Ja tak kiedyś powiedziałem w jednym z moich odcinków Q&A. Nieważne kim jesteś, ważne jak się starasz. Filipe, rysuj dalej, ja tę historię będę kontynuował. W ogóle ten rozdział ma 44 wyświetlenia, także link do tej mangi podam wam w opisie, żebyście mogli tam założyć konto, albo jeśli już macie na tej stronie, napisać miły komentarz dla Filipe. No ale generalnie nie ukrywam, że ja do tej pory czytałem same dobre mangi, więc to, że ta manga jest najgorsza spośród tych wszystkich, to o niczym nie świadczy. Tak czy inaczej, powiem wam tak, kolejny rozdział, o proszę, zbrodnie księcia Vegety i jeszcze tu krew jest rozbryźgnięta. No, nie wiem czy jestem na to gotowy, jeśli wy jesteście na to gotowi, dajcie mi znać w komentarzu, mimo wszystko tak chyba zaraz siądę chociaż może nie. Nie, chcę najpierw zobaczyć, co sądzicie. Nie będę siadał do nagrywania kolejnego odcinka. Chcę najpierw zobaczyć, co sądzicie. Więc jeśli wam się spodoba, to zostawcie lajka, zostawcie suba na moim kanale. Link do mangi oczywiście znajdziecie w opisie, a ja wam już nie marnuję dnia, tylko życzę miłego popołudnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana!